Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Rosja stara się o rozejm. Rekord zakupu nieruchomości przez Rosjan w Gruzji. Ciężki los dezertera. 70 000 amputacji rocznie. Nowe dane i szacunki. Brazylia odmawia Putinowi. Przez rok nie odkryto ani jednego złoża. Całkowita porażka. Całkowita porażka. Dzień dobry z tej strony. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz pan prezes Paweł Jeżowski. Zaraz zajmiemy się paskiem Pawła. Ja chciałbym tylko serdecznie podziękować wszystkim lajkującym i komentującym nasz program. Pawle, zaczynamy. Słuchajcie, zbliżamy się do kolejnej bariery i jeżeli ktoś lubi okrągłe liczby, no to brakuje w tym momencie 9 osób, które są naszymi oficjalnymi patronami. Zachęcamy, żebyście, jeżeli rozważacie wsparcie, zostali patronami. Również jeżeli chodzi o YouTube'a, w tym momencie też niedługo jest szansa, że będzie 200 osób wspierało kanał i tu duże słowa uznania i podziękowania, bo dzięki Wam możemy robić takie programy jak na przykład wczoraj, jeżeli ktoś nie oglądał, na temat w sumie problemów Rosji, jeżeli chodzi o chorych na HIV, brak leczenia, brak perspektyw, no i dosyć duży jednak problem, porównując do innych krajów europejskich. Tak? Ale nie wyłączajcie tego wideo, obejrzcie go później. A teraz będzie, słuchajcie, na temat tego, co się dzieje w Rosji. Nie było paska jeden dzień, no i słuchaj, tu olbrzymie zmiany. Mamy w tym momencie przede wszystkim, jeżeli chodzi o rosyjski gaz. Rosyjski gaz jest poniżej 40 za megawattogodzinę euro. No i to taka dosyć poważna bariera przełamana. Ja o tym mówiłem, że chyba tak będzie. No i jak ktoś może odszukać moją wypowiedź, że jest duża szansa na 3 z przodu i mamy to 3 z przodu, ale rosyjska ropa ma szansę na 5 z przodu, ponieważ średnia cena Uralsa 60,48. No winny oczywiście jest Brent i OPEC, który się nie dogadał w czwartek, nie ma wspólnego cięcia wydobycia, jest dobrowolne, a jak to z dobrowolnym może być, może nie być, nie wiadomo. No i rynki odebrały to spadkami. Jeżeli chodzi natomiast o waluty, to te waluty rosną. No i tutaj po tej korekcie i po wprowadzeniu tych komisarzy walutowych i po tych nowych zmianach, że tak naprawdę każdą firmę chyba w Rosji w tym momencie eksportującą coś na zewnątrz będzie można postawić w stan bankructwa, jeżeli by ta nowa uchwała weszła w życie, no to wygląda, że mamy odbicie na euro, na juanie. Najmocniejsze jest na juanie, tam jest szansa przekroczenia nawet 13 i osiągnięcia nowych szczytów. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać, bo też mówi się o tym, że w grudniu być może kolejna podwyżka stóp procentowych, choć ja osobiście myślę, że przed świętami raczej w styczniu to zrobią, ale zobaczymy. Większość rosyjskich ekonomistów mówi, że inflacja w Rosji jest za wysoka, ta oficjalna, ta nieoficjalna wiadomo, że jest za wysoka, no i tak. A my sobie przejdziemy teraz do krótkich informacji. Ja zacznę, ponieważ w nocy 5 grudnia na Krymie doszło do największego od końca lata ataku ataku ukraińskich dronów. W nalocie brało według Rosjan udział 41 dronów. Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej zniszczono 22 drony typu lotniczego, a kolejne 13 dronów zostało przechwycone przez systemy walki elektronicznej. W następnej informacji, kiedy zorientowali się, że nie podali, że 100% zniszczyli, no to podali, że kolejne 6 też uległo zniszczeniu. Natomiast nie wiemy, co zniszczyło te kolejne 6 dronów albo więcej. Wiemy, że celem również był częściowo most kerczeński, a raczej nie sam most, tylko okolice tego mostu.
Natomiast w piątek, 1 grudnia, czyli już kilka dni temu, ale jakoś nie podaliśmy tej informacji, Putin podpisał dekret o zwiększeniu obsady sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do 2 209 000. Według dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej Kremla, liczba personelu wojskowego powinna wzrosnąć do 1,32 miliona osób, to o 170 000 więcej niż poprzedni podobny dekret podpisany w sierpniu zeszłego roku. Na kilka tygodni to miało miejsce na kilka tygodni przed ogłoszeniem mobilizacji. Przypomnijmy, w przyszłym roku w planach jest utworzenie kolejnego korpusu armijnego, 7 dywizji, 19 brygad, 49 pułków i 1 flotyli. Czyli próbują sobie do tego zwerbować ludzi, przynajmniej dokument. Tak, no cały czas jest ta próba, są z tym problemy, natomiast oni się nie przejmują, idą do przodu, ta machina mobilizacyjna jakoś działa, natomiast mówi się o tym, że żeby uzyskać te liczby, no bo trzeba też wyrównywać straty, tak, no bo jeżeli to tylko by dochodziły, no to okej, ale no jednak są ranni, jednak są zabici na Ukrainie, a więc no tych żołnierzy po prostu trzeba więcej rekrutować. W związku z tym mówi się już coraz szerzej znowuż o kolejnej fali. Pojawiło się, że w grudniu i wielokrotnie mówiliśmy, że w grudniu nie będzie, ale po marcu kto wie, słuchajcie, kto wie, być może pojawią się, chociaż pojawiają się też nowe pomysły, jak sobie tutaj poradzić i o tym też dzisiaj będziemy mówić. Natomiast mamy dane bardzo ciekawe. Sprzedaż nowych samochodów osobowych w listopadzie spadła o 2,3% w stosunku do października i jest to pierwszy taki spadek od maja. No mieli odbudowywać, tak, pamiętacie, miało rosnąć na tych markach chińskich i na Ładzie. Okazuje się, że w listopadzie już się skończył w październiku już się skończył ten wzrost, teraz jest z powrotem spadek tego trendu. Winny jest oczywiście rubel, po prostu w październiku nadal on był słaby, ale również wskazuje się, że Łada, sprzedaż Ład stopy spadła. Procentowe też. Słucham? Stopy procentowe. Ludzie mają mniejszą zdolność kredytową. Tak, kredytową, tak jest. Finlandia natomiast rozpoczyna produkcję pocisków dla Ukrainy, donosi gazeta Iltalehti, powołując się na fińskiego ministra obrony Anttiego Häkkänena. A NATO będzie udzielać pomocy Ukrainie pomimo zmian politycznych w Holandii oraz stanowiska Węgier i Słowacji, zapewnił sekretarz generalny NATO Stoltenberg. Wypłaty z ubezpieczenia na wypadek śmierci uczestników specjalnej operacji wojskowej będą dotyczyły również ich poczętych, ale jeszcze nienarodzonych dzieci. Taki projekt deputowanych i senatorów poparł rząd. I ja tu już widzę duże pole do popisu, że to dziecko było tego człowieka, który właśnie umarł. Będą się zgłaszać. Tak, bo jest następny też pomysł w tym nurcie. Putin nakazał rozważyć mechanizm wsparcia wdów, których małżeństwa z uczestnikami operacji specjalnej nie zostały zarejestrowane. Czyli taka udawana żona, w sensie ona była żona, tylko nie było dokumentu. Partnerka, ale nie było jeszcze dokumentów, zamierzaliśmy. Tu jest trójka jego dzieci, najstarsze 8 lat. Tu jest tak, tam takie poczęłam, nie? Czyli wiesz, bo na dziecko i na siebie. Sądzisz, że samotne kobiety będą teraz czytały nekrologii i będą się zgłaszały? Ja byłam z tym mężem, nie? Tu już jest żona. Aha, to ja byłam z tym mężem. A, to już jest zgłoszenie, proszę pani, na tego to już jest 15 3 osoby, tak. Nie, tak, na dzień dobry to są dobre, ciekawe wiadomości. Słuchajcie, też ciekawa informacja. No musimy to też przeczytać, bo to też jest z nurtu. Mówiliśmy o problemach, jeżeli chodzi o mobilizację i rekrutację. No i Ministerstwo Obrony wychodzi naprzeciw. Wychodzi z inicjatywą zmiany wymagań zdrowotnych dla osób zobowiązanych do służby wojskowej, biorąc pod uwagę doświadczenia specjalnej operacji wojskowej. No, czyli my jeszcze chyba będziemy mówić o tym, znaczy mam przygotowany materiał, czyli osoby niepełnosprawne mogą służyć. Z powrotem.
służyć może. Nie wiem, no raczej nie spodziewałbym się tutaj większych rygorów, jeżeli chodzi o przyjmowanie do służby. Raczej, że jeżeli ktoś wykazuje patriotyczną postawę, no to powinien służyć. Nie można mu zabraniać. Mamy też informacje na temat Władimira Kwaczkowa. Często o tą osobę pytacie. I przeciwko niemu znowu wszczęto już drugą sprawę administracyjną za dyskredytację rosyjskiej armii. I to jest ciekawe, no bo za pierwszą dostał grzywnę, no i być może dołączy do kolegi swojego Strijkowa w celi, no bo to tak wygląda, jakby jednak chcieli za coś go skazać. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nepalu, słuchajcie, poinformowało, że posiada informacje o śmierci 6 obywateli swojego kraju, którzy służyli w armii rosyjskiej. Więc Nepalczycy walczyli po stronie rosyjskiej, przynajmniej 6. Tak, ale też się pojawiają jakieś informacje, że oni niedobrowolnie, więc to też bardzo ciekawe. Nie wiemy do końca, jaka jest tutaj prawda. Trwają poszukiwania dodatkowego finansowania dla Ukrainy. Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders zapowiedział możliwość konfiskaty części rosyjskich prywatnych aktywów zamrożonych w krajach Unii Europejskiej w wysokości 28 miliardów euro. To fajnie. No i pierwsza, słuchajcie, dłuższa informacja. Tutaj podaje gazeta Izwiestia, powołując się na osoby z najbliższego otoczenia prezydenta, że Rosja jest gotowa rozpocząć rozmowy pokojowe z Ukrainą na terytorium jednego z zachodnich krajów. I według gazety i osób zbliżonych do Władimirowicza, takim krajem zachodnim mają być Węgry. Minister spraw zagranicznych Peter Sziarto zaoferował Moskwie i Kijowowi usługi mediacyjne. Jak zaznaczył Sziarto, rozmawiał na ten temat z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem i szefem biura prezydenta Ukrainy Jermakiem. Dla strony rosyjskiej najważniejsze w negocjacjach jednak nie jest miejsce, ale to, czy Zachód i Ukraina są gotowe do konstruktywnej rozmowy z Moskwą. Tak podają rosyjskie źródła. Jednocześnie Rosja nie zamierza nikogo ścigać. I tutaj jest też wypowiedź właśnie osoby z otoczenia prezydenta. Oczywiście doceniamy chęć Węgier do powstrzymania rozlewu krwi, ale mediacja jest tylko narzędziem organizacji procesu negocjacyjnego. Kluczowym pytaniem pozostaje, kto jest gotowy do negocjacji po drugiej stronie. Tak mówi rzecznik z kolei rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I następna taka ciekawa informacja, bo jednocześnie Grigori Jawliński, przewodniczący Federalnego Komitetu Politycznego Partii Jabłoko, powiedział w wywiadzie dla RBK, rosyjskiej gazety, że podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem zaproponował swoją kandydaturę jako mediatora w negocjacjach między Rosją a Ukrainą. Słuchajcie, wygląda to poważnie, wygląda, że Rosjanie, wielokrotnie zresztą mówiliśmy, dążą do tego rozejmu przed marcowymi wyborami. Czy się uda, to już jest inna sprawa. Natomiast widzimy bardzo silną taką medialną i propagandową nagonkę, jeżeli chodzi o polski internet, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, który ma wskazywać, że taki rozejm jest potrzebny. No, a czy jest, to różnie można sobie pomyśleć. Natomiast przejdźmy do dalszych informacji. Jeżeli interesuje Was, ilu Rosjan zdecydowało się osiedlić na stale w Gruzji, to mamy chyba kilka liczb, które mogą Was zainteresować. Od stycznia do listopada tego roku obywatele Rosji kupili w Gruzji 5780 mieszkań. Tak podają gruzińskie media. To więcej niż w całym roku poprzednim. W zeszłym roku obywatele Rosji kupili 5424 mieszkania. Jeśli do tej liczby dodamy zakup przez osoby posiadające podwójne obywatelstwo rosyjsko-gruzińskie,
to w zeszłym roku było to 6062 mieszkania. Wzrosła także liczba działek kupowanych przez obywateli Rosji w Gruzji. Przez cały zeszły rok kupili Rosjanie 1625 działek, w tym roku do listopada 1872 działki. Kiedy jesienią zeszłego roku prezydent Putin ogłosił mobilizację, przed jednym z lądowych punktów kontrolnych utworzyły się kolejki na dziesiątki tysięcy osób chcących opuścić Rosję. Jak widać, duża część chyba jechała dalej lub planowała uciec tylko na chwilę, gdyż szczerze mówiąc spodziewałem się tu minimum 2 razy większych liczb, zwłaszcza że według gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zeszłym roku do Republiki przybyło prawie 1,5 miliona Rosjan. Prezydent Gruzji powiedziała, że w kraju zostało co najmniej 100 000 osób, a tak naprawdę tylko 5 000 mieszkań w zeszłym, 5 000, niecałe 6 000 w tym, więc nie kupują tak bardzo tych mieszkań, jakbym się spodziewał. Dziwne. Dziękujemy, Chris, za wpłatę. Dzięki, Chris. Wiesz co, no mamy też informację, że część Rosjan wróciło do Rosji, tak, jeżeli chodzi o 2023. No nie stać ich było na dłuższy pobyt. No i którzy zostali zmuszeni, tu mówi się nawet o 40%, tak przynajmniej Rosjanie podają, więc tutaj bym był ostrożny. Ale myślę, że wiesz, no skoro nie ma jakiejś kolejnej fali mobilizacyjnej i nie ma jakichś dodatkowych informacji, to ci, co mieli wyjechać, no to wyjechali, tak? To wyjechali w 2022, w 2023, nadal będą oczywiście wyjeżdżać, natomiast no nie będzie to jakaś duża ilość. No i następna rzecz, te kraje coraz mniej są chętni napływowi, tak? No bo widzą jak gdyby też nie tylko zalety te ekonomiczno-gospodarcze, że im się gospodarka mocno rozwija dzięki eksport, import, tak? I pośrednictwu pomiędzy na przykład Europą a Rosją, i zarabianiu na tym, no widzą też jak gdyby wady, że Rosjanie są problematyczni, może tak tą nazwę, jeżeli są obywatelami danego kraju. A teraz sobie przejdziemy do informacji tytułowej. Ja ją zatytułowałem Smutny los rosyjskiego dezertera. Mamy informację z projektu Spacer po lesie, które ogłosiło wzrost próśb o pomoc w dezercji z armii rosyjskiej i porównując liczby jesienią podaje, że ta liczba próśb wzrosła o prawie 90%, 89% w stosunku jeszcze do sierpnia. Żołnierze armii rosyjskiej walczący w Ukrainie niemal dwukrotnie częściej zgłaszają się do pomocy do organizacji, które pomagają w dezercji ze swoich jednostek. W listopadzie wpłynęło 577 takich wniosków, apeli w porównaniu z 305 w sierpniu. Tak właśnie informuje Spacer po lesie, czyli Walk in the Forest. Od kwietnia tutaj są również informacje, że prawnicy i wolontariusze tej organizacji pomagali ponad 1000 żołnierzom, którzy podjęli próby dezercji. Najwięcej prób ucieczki odnotowano w październiku, 218 przypadków, gdy jeszcze w czerwcu było to 54 przypadki. No a więc widzimy, że skala jeszcze nie jest jakaś duża, żebyśmy mówili o powszechnej dezercji, natomiast te próby, no widzimy, się zwiększają. I tutaj mamy też wypowiedź dyrektora Grupy Praw Człowieka, który mówi: minął rok od rozpoczęcia mobilizacji i jeśli ktoś miał jeszcze nadzieję, że po pewnym okresie służby będzie można wrócić do domu, to teraz nie ma takich złudzeń. Żołnierze widzą, że nie ma rotacji, że nawet ciężko ranni są wysyłani na front po szpitalu. Czyli mamy sytuację, że powinna się kończyć ta służba, natomiast no nie ma zwolnienia, tak? A skoro nie ma zwolnienia, no to samemu sobie nie można pójść, a jeżeli się idzie, no to trzeba liczyć się z konsekwencjami. Tutaj mamy też wypowiedź jednego z bohaterów i jednego z deserterów, któremu udało się uciec. Jak to wyglądało w jego przypadku? Może króciutko zacytujmy, to jest dosyć ciekawe. Mówi: byłem pewny, że
będę odesłany ze względu na niesprawną nogę po pierwszej ranie. Nerw był uszkodzony, chciałem pójść ze skargą. Ostatecznie jednak nie było żadnej komisji lekarskiej. Zaraz po zakończeniu leczenia zostałem odesłany na swoje stanowisko w Ukrainie. Nastąpiły zmiany w samym oddziale, dokoptowano nam skazańców. Na początku nic nie robiłem przez tydzień, pozwolili mi usadowić się w ziemiance, przyzwyczaić się do tego, tak wspomina, a w drugim tygodniu otrzymałem misję bojową przeniesienia amunicji. Kiedy biegłem przez las, dron zrzucił ładunek prosto pod moje stopy. To była poważna rana, dużo krwi. Kolejny cud, udało mi się wydostać dzięki koledze, który zaniósł mnie na swoich ramionach do zielonej strefy. Tym razem leczenie było o wiele dłuższe i doszło do niewydolności nerek. Paweł zdecydował, że jeżeli nic nie zrobi, to po leczeniu zostanie z powrotem wysłany na front. W związku z tym zdecydował się zdezerterować do czasu zakończenia tego leczenia. Tak? Obrońcy praw człowieka pomogli dezerterowi opuścić Rosję i próbują zalegalizować jego pobyt za granicą. No i teraz tutaj mamy też wypowiedź tego dyrektora Grupy Praw Człowieka, Kirilenko, który mówi, że niewiele ludzi odważa się uciec ze strefy wojny. Szanse na złapanie tam są dosyć duże. Patrole wojskowe podróżują po terytorium, łapią uciekinierów. Dezerterzy z reguły wysyłani są do wartowni polowych, a następnie z powrotem na front. Sprawa prawie nigdy nie trafia do sądu. Od tego roku na Ukrainie są tymczasowe wartownie, najczęściej są to doły lub szopy, w których wcześniej przetrzymuje się winnych. Są często torturowani i wysyłani do szturmów. Decydując się na ucieczkę ze strefy działań wojennych, dezerterzy muszą liczyć się z polami również minowymi oraz sympatią ludności. Uciekinierzy często ukrywają się u miejscowych, zwykle piją z nimi alkohol, a potem ci sami miejscowi przekazują ich rosyjskiej żandarmerii. No i teraz jeszcze mamy taką informację na sam koniec, że jeżeli byśmy uznali chęć dobrowolnego poddania za dezercję, no to tutaj ta liczba wzrosłaby. Mamy drugą organizację Chcę Żyć, która od początku tego roku otrzymała ponad 22 000 wniosków o pomoc. To są dane ukraińskie, a więc no tutaj oczywiście należy ostrożnie do nich podchodzić. Dobrze, a ja mam informację dla Ciebie, która poniekąd się łączy z tym, co mówisz. Rząd rosyjski przewiduje minimum 70 000 inwalidów po amputacji rocznie przez najbliższe lata. Więc to są naprawdę już ciekawe liczby. Jakiś czas temu o tym nagrywaliśmy, ale skoro temat wraca, a od tego czasu przybyło nam dużo widzów, to warto ten temat odświeżyć. Władze rosyjskie przygotowują się na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na protezy zastępujące amputowane kończyny. Wynika to z nowelizacji Ministerstwa Pracy do ustawy o ochronie socjalnej osób niepełnosprawnych. Czyli mamy oficjalny dokument państwowy, nic sobie nie wymyślamy. Przewidywane zapotrzebowanie na protezę w najbliższej przyszłości szacuje się na około 70 000 produktów rocznie. Jednocześnie, jak podaje firma Motorika, producent protez rąk i nóg, przed wojną dostarczono Rosjanom około 5500 protez rąk i 22 000 protez nóg rocznie. Więc ten wzrost jest bardzo duży. W październiku wiceminister pracy i ochrony socjalnej Federacji Rosyjskiej Aleksiej Wowczenko poinformował, że ponad 50% rannych uczestników wojny na Ukrainie, którzy przechodzą badania lekarskie, grozi amputacja kończyn. 50% osób rannych ma zagrożenie amputacją. To jest niezwykle ciekawa informacja.
jak się sklei informacje o cięciach w służbie zdrowia, braku niektórych leków, braku lekarzy, to robią się całkiem ciekawe liczby, które mogą znacznie przewyższać te oficjalne zapowiedzi. Około 54% wszystkich przebadanych zostało uznanych za niepełnosprawnych po amputacji kończyny. Czyli troszeczkę to jest dziwne, ale poniekąd pasuje do tego, co Paweł powiedział, bo aż 46% osób po amputacji uznano za pełni sprawne, co jest dziwne. Wowczenko zauważył również, że 20% ma amputację kończyn górnych, a 80% kończyn dolnych. Czyli według tych statystyk osoby bez kończyn dolnych w wielu przypadkach uznani zostają za sprawnych. Ot taka sztuczka statystyczna. Według amerykańskiego wywiadu pod koniec sierpnia straty armii rosyjskiej na Ukrainie osiągnęły poziom około 300 000 osób, z czego właśnie około 170-180 tysięcy zostało rannych. Gdyby 54% z nich straciły kończyny, to łączna liczba osób po amputacji mogłaby się zbliżać w tym momencie do około 100 000. Czyli to zapotrzebowanie na 70 000 protez rocznie wydaje się co najmniej logiczne w takim przypadku. Dla przypomnienia temat chyba z okolic lipca, gdyż mniej więcej wtedy mówiliśmy o tym, Ministerstwo Pracy zamówiło rekordową liczbę zaświadczeń stwierdzających fakt niepełnosprawności. Ponad 2,7 miliona egzemplarzy zostanie wydrukowanych w tym roku, choć około 1,6 miliona wydrukowano już w zeszłym roku, kiedy prezydent Rosji zarządził inwazję na Ukrainę. Czyli mają dokumentów przygotowanych dla ponad 4 milionów ludzi. Na początku tego roku do listy przyczyn inwalidztwa władze dodały urazy odniesione w czasie pełnienia służby ochotniczej w wojsku. Wcześniej nie było tego. Jednocześnie Fundusz Społeczny Rosji od sierpnia tego roku nie publikuje szczegółowych statystyk z rejestru osób niepełnosprawnych. Z tej bazy danych można było się na przykład dowiedzieć, ile osób stało się niepełnosprawnymi w wyniku traumy wojennej, a nie tylko amputacji. Jednocześnie przypominam, uzupełnienie Państwowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych jest bardzo przekłamane, gdyż są duże opóźnienia. Rejestracja niepełnosprawności w systemie trwa około 9 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji. Mamy zatem, podsumowując, kilka danych. 70 000 protez rocznie, wywiad USA szacuje niecałe 100 000 osób po amputacji do tej pory, tylko połowa ludzi po amputacji trafia do systemu jako niepełnosprawna, ale jakby co, rząd ma wydrukowane ponad 4 miliony dokumentów, aby takie wnioski przyjmować. Duże liczby. No duże, słuchaj, to brzmi strasznie. No, te zapowiedzi na początku, które czytałem, czyli zmniejszenie rygorów poboru, no to widzimy, że nie tylko ci, co służą, mogą wracać na ten front, natomiast no, osoby potencjalnie poborowi, którzy do tej pory myśleli, że są bezpieczni, ponieważ posiadają jakąś przewlekłą chorobę, ze względu na doświadczenia w operacji w Ukrainie, będą jak najbardziej się nadawać. No w końcu nogi mają, ręce, więc i tak jest lepiej, nie, niż ci inwalidzi. Ale ci nawet bez nóg i bez rąk też połowa jest w pełni sprawna. Wiesz, nie masz nogi, jesteś sprawny. Strzelać możesz, tak? Jak strzelać możesz, no. Masakra. Nie masz tak rąk, jeździć możesz, tak? Nie, samochodem. No możemy sobie tak długo jeszcze. Natomiast mamy ciekawą informację, żeby było troszeczkę przyjemniej. Brazylia odmawia Putinowi gwarancji bezpieczeństwa. To jest ciekawe. Prezydent Brazylii Lula da Silva powiedział, że zaprosi Władimira Putina na spotkanie G20, ale nie zagwarantował, że rosyjski prezydent nie zostanie tam aresztowany. Niezależnie od tego, czy Putin pojedzie, czy nie, zostanie zaproszony na szczyt G20 w Brazylii. To jego sprawa, musi liczyć się z konsekwencjami. To nie jest moja decyzja, powiedział Lula, dodając, że decyzję o tym, czy aresztować Putina, czy nie, podejmie sam sąd, a nie
Silva jako prezydent republiki. Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku Lula da Silva najpierw obiecał, że Putin nie zostanie aresztowany, jeśli odwiedzi kraj, ale już następnego dnia wycofał się ze swoich słów. Obecnie, jeśli Putin chce wziąć udział w szczycie, decyzja będzie należała do wymiaru sprawiedliwości, a nie do mojego rządu. Przypomnijmy też, że w marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. No i co powiedział? Jakby mnie ktoś w ten sposób zapraszał, to chyba bym nie pojechał, co? Pojedzie, myślisz? Możesz przyjechać. Tak jakby mnie KGB zapraszało do Rosji w tym momencie. Możesz przyjechać, oczywiście. Nie gwarantujemy ci, że nie zamkniemy cię w więzieniu, ale możesz przyjechać. Czuj się zaproszony. Przechodzę do ostatniego tematu, budzi się wyjątkowo długi cep. W Rosji od roku nie odkryto ani jednego nowego złoża. Zakrojony na szeroką skalę projekt władz rosyjskich mający na celu ożywienie wydobycia metali rzadkich jest bliski niepowodzenia. No cóż za niespodzianka. Pomimo zachęt podatkowych i zaangażowania największych korporacji państwowych, tych takich jak Rosatom, Rostek, Norilsk Nickel, w 2023 roku w Federacji Rosyjskiej nie udało znaleźć się ani jednego nowego złoża rzadkich surowców. Tak podaje oczywiście Ministerstwo Zasobów Naturalnych. Znowu oficjalne źródło, nie musimy sobie rzeczy takich wymyślać. Metale rzadkie, obejmujące 60 pierwiastków, takie jak lit, vanad, molibden i wolfram, nie wiem, czy molibden dobrze przeczytałem, są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, od pojazdów elektrycznych po przemysł lotniczy i kosmiczny, więc troszkę to nie współgra z ich dużymi planami rozwoju tych dziedzin. No i tu mam jeszcze szczegóły, ale nie będę przedłużał. Po prostu porażka, nic się nie dzieje. Zachodnie know-how wypadło, no i sami za bardzo nie potrafią nic zrobić. Mimo pompowania kasy, mimo zachęt podatkowych, mimo potężnych pieniędzy, siedzących w ziemi jest zero. I tym optymistycznym akcentem myślę, że można zakończyć. Miłego dnia Wam życzymy. Dziękujemy. Pytaliście się o pogodę. Jest zimno. Norilsk minus 33, Moskwa minus 13. A więc nie ma odwilż. Miłego dnia. Cześć. Hej. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.